Serdecznie witamy. Jak wszyscy wiecie, żyjemy bardzo szybko i intensywnie, w związku z czym ostatni weekend naszych ferii zimowych postanowiliśmy spędzić w Karpaczu. W tym filmie pokażemy Wam hotel, jaki wybraliśmy, stok narciarski, miasto oraz koszty, z jakimi należy się liczyć przy takim weekendowym wyjeździe. Zacznijmy od hotelu, który wybraliśmy, a jest to hotel Sandra Spa, zlokalizowany na ulicy Obrońców Pokoju 3. Za 3 doby w tym hotelu zapłaciliśmy 2490 zł wraz ze śniadaniem i obiado-kolacją. Dodatkowo należy doliczyć parking, który jest płatny 40 zł za dobę za auto. Na wejściu po prawej stronie znajduje się recepcja, a na środku duże lobby, gdzie możemy się zrelaksować. Znajdziemy tu mały sklepik z akcesoriami na basen oraz kącik z pamiątkami i biżuterią. Na parterze znajduje się restauracja, w której możemy coś zjeść lub napić się drinka, a w każdą sobotę o godzinie 20:30 odbywa się tu wieczór piano. Oprócz restauracji w obiekcie znajduje się pub, który jest czynny od 16 do 24, a w piątki i soboty od 13 do 1 w nocy. Jest on dostępny nie tylko dla gości hotelowych, ale także dla osób z zewnątrz. W każdą sobotę wieczorem odbywa się tu dyskoteka z DJ-em. Pub oferuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe w bardzo przystępnej cenie. Znajduje się tu strefa gier, gdzie mali i duzi mogą przyjemnie spędzić czas, rywalizując w różnych potyczkach, takich jak piłkarzyki, cymbergaj czy koszykówka. Ogromnym atutem tego pubu jest to, że możemy tu zagrać w kręgle oraz bilard. Kręgle kosztują 60 zł za godzinę w dzień lub 70 zł za godzinę wieczorem, natomiast wypożyczenie butów kosztuje 5 zł za godzinę. Tym razem nasz pokój był zlokalizowany na pierwszym piętrze. Na tym samym znajduje się stół do ping-ponga oraz fotele masujące. Jak również bawialnia dla dzieci, a tuż obok niej restauracja, w której serwowane były śniadania i obiado-kolacje. Zarówno podczas śniadań, jak i kolacji wybór posiłków był bardzo duży, zaczynając od zimnej płyty, przez przekąski, owoce, ciasta, podania gorące. Niestety dla nas ogromnym minusem był fakt, że podczas obiadu-kolacji nie były dostępne napoje takie jak kawa, herbata czy soki. Jedynie dostępna była woda. Pozostałe inne napoje lub napoje alkoholowe można było nabyć w barze w restauracji za dodatkową opłatą. Jest to już nasz kolejny pobyt w tym hotelu i osobiście uważamy, że kiedyś jedzenie było tu znacznie lepsze niż obecnie. Natomiast nasz pokój nie był zbyt duży, ale znajdowała się w nim spora szafa z sejfem, łazienka z prysznicem, duże podwójne łóżko, stolik kawowy, biurko, telewizor oraz fotel. Dodatkowo mieliśmy balkon, niestety tym razem bez widoków na góry. Ogromnym minusem był brak kosmetyków. Jedyne dostępne to jedna saszetka szamponu, jedna saszetka żelu i malutkie mydełko. Po dużych dozownikach, jakie były tu kiedyś, zostały tylko uchwyty przymocowane do ścian. W pokoju znajduje się także lodówka z minibarem, którego cennik jest na biurku. Trzeba także zaznaczyć, że przed wymeldowaniem musimy znaleźć osobę z obsługi, która nam podpisze cennik, nawet jeśli nie korzystaliśmy z minibaru. Dodatkowym atutem hotelu Sandra jest to, że podczas pobytu mamy nieograniczony dostęp do strefy basenowej. Minusem jednak jest to, że w hotelu nie są dostępne klapki, a szlafroki są dodatkowo płatne. 14 zł za sztukę za pierwszą dobę oraz 7 zł za każdą kolejną. Jeśli chcemy mieć dostęp do szafek, to w recepcji na basenie musimy poprosić o specjalny zegarek. Już na wejściu mamy basen z falą, która jest uruchamiana o każdej pełnej godzinie na 5 minut. Znajdziemy tu 3 jacuzzi oraz strefę dziecięcą.
W obiekcie znajduje się także sauna dostępna w cenie wejścia oraz strefa saun dodatkowo płatna. Dorośli i dzieci powyżej 8 roku życia mogą tu korzystać ze zjeżdżalni, a dla maluchów jest tu dość duża strefa zabaw z małymi basenami. Znajduje się tu także mała rzeka oraz basen sportowy, który jest dostępny tylko dla osób umiejących dobrze pływać. A osoby, które chcą się zrelaksować i odpocząć, znajdą tu małą strefę relaksu. Aquapark również jest dostępny nie tylko dla gości hotelowych, ale także dla osób z zewnątrz. Po 3 dniach spędzonych w hotelu Sandra Spa doszliśmy do wniosku, że hotel ten ma już za sobą swoje lata świetlności i w wielu miejscach przydałaby mu się odrobina odnowienia. Popularnym stokiem narciarskim w Karpaczu jest Winterpool Biały Jar. My również postanowiliśmy się tam wybrać. Przy kasach znajduje się płatny parking oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Parking za cały dzień kosztuje 40 zł. Stacja narciarska jest czynna od godziny 9 rano do 21 wieczorem, a karnet za 2 godziny kosztuje 95 zł, a cały dzień to koszt 130 zł. Podczas naszego pobytu dostępne były 2 z 3 tras. Stacja narciarska Winterpool Biały Jar jest to nowoczesny ośrodek oferujący atrakcje przez cały rok. Główną z nich jest 6-osobowa kolej linowa z osłonami przeciwwiatrowymi, gwarantująca komfort nawet w chłodne dni. Zimą dysponuje 3 trasami zjazdowymi o różnym stopniu trudności, a dokładniej trasą zieloną o długości 1100 metrów, idealną dla początkujących, niebieską o długości 800 metrów dla średnio zaawansowanych oraz czerwoną o długości 600 metrów dla bardziej zaawansowanych narciarzy. Wszystkie trasy są oświetlone, naśnieżone i regularnie ratrakowane, co zapewnia odpowiednie warunki do jazdy. Dla najmłodszych dostępny jest wyciąg taśmowy Magiczny Dywan ułatwiający naukę jazdy na nartach. Na miejscu funkcjonuje również licencjonowana szkoła narciarsko-snowboardowa oraz wypożyczalnia sprzętu. Latem kolej linowa przewozi turystów pieszych i rowerowych, umożliwiając łatwy dostęp do szlaków Karkonoskiego Parku Narodowego. Ośrodek narciarski położony jest przy ulicy Turystycznej. Dolna stacja kolei znajduje się w pobliżu stacji paliw oraz przystanku autobusowego. Natomiast górna stacja zlokalizowana jest przy ulicy Olimpijskiej w pobliżu takich atrakcji jak Dziki Wodospad i Skocznia Orlinek. Na miejscu dostępne są również punkty gastronomiczne oraz komfortowe noclegi. Stacja Winterpool Biały Jar to idealne miejsce dla osób poszukujących aktywnego wypoczynku zarówno zimą, jak i latem. W Karpaczu zlokalizowana jest także Ski Arena. Znajdziemy tu kolej linową na Kopę. Możemy się na nią dostać z górnej stacji kolei linowej Biały Jar lub z jednego z parkingów zlokalizowanych w pobliżu. Aby skrócić wejście pod wyciąg, można skorzystać z taśmy, która doprowadzi nas pod same kasy. Taka forma transportu bardzo ułatwia poruszanie się wraz ze sprzętem narciarskim. Znajduje się tu kilka tras zjazdowych, z których bardzo chcieliśmy skorzystać. Niestety podczas naszego pobytu były one zamknięte ze względu na pogodę, przez co musieliśmy zmienić nasze plany. Dla narciarzy dostępny był jedynie wyciąg Liczy Krupa z 2-osobową kolejką kanapową. Karnet tutaj kosztuje od poniedziałku do czwartku 140 zł za osobę, a w piątki, soboty i niedzielę jest to koszt 150 zł za osobę za cały dzień. Karpacz Ski Arena dysponuje 7 wyciągami narciarskimi.
4-osobowa kolej krzesełkowa Zbyszek wywozi turystów na szczyt Kopy, skąd rozpoczyna się nartostrada o długości 1500 metrów i przeznaczona jest dla osób dobrze jeżdżących. Ośrodek oferuje także łatwiejsze trasy, takie jak nartostrada Jan o długości 750 metrów, idealna dla początkujących, oraz Liczy Krupa o długości 900 metrów. Niestety podczas naszego pobytu otwarta była tylko trasa Liczy Krupa. Karpacz to malownicze miasto w Sudetach, położone u podnóża Śnieżki. Jest jednym z najpopularniejszych ośrodków turystycznych w Polsce, przyciągającym miłośników górskich wędrówek, sportów zimowych i pięknych krajobrazów. W Karpaczu czeka na nas wiele atrakcji, np. świątynia Wang, dziki wodospad, Muzeum Karkonoskie Tajemnice czy Park Wodny Tropicana oraz Muzeum Sportu i Turystyki. W samym centrum znajdziemy tor saneczkowy Kolorowa, dostępny zarówno zimą, jak i latem. A tuż obok niego kraftowy kebab, który został oznaczony naklejką Muala przez znanego youtubera Książula. Jest to lokal Halo Kebab. Niestety na Google ma dość słabe opinie, ale mimo to postanowiliśmy go spróbować. W lokalu mamy do wyboru mięso drobiowe lub wołowo-baranie oraz kilka rodzajów sosów. Ja zdecydowałam się na fryto rollo bez surówek z mięsem mieszanym za 32 zł. Natomiast Bartek wybrał rollo maxi również z mięsem mieszanym, którego koszt to 28 zł. Do tego kupiliśmy po kubeczku wina grzanego w cenie 15 zł za sztukę. Kebaby były bardzo dobre i szczerze możemy je polecić. Podczas naszego weekendowego pobytu mieliśmy okazję odwiedzić także jedną z kawiarni, a było to Classico Café, która zlokalizowana jest przy deptaku. Wybór deserów jest bardzo duży. Możemy tu dostać m.in. gofry, naleśniki, ciasta, desery lodowe czy koktajle. My wybraliśmy kawę americano oraz herbatę zimową z dodatkami takimi jak cynamon, imbir, pomarańcze, maliny, kardamon, anyż, miód oraz goździki. A do tego Bartek wybrał deser bakaliowy z lodami, których smaki możemy wybrać sami, a ja tym razem zdecydowałam się na sernik na ciepło z lodami i bitą śmietaną. Całe nasze zamówienie kosztowało 86 zł. Karpacz dzięki swojemu położeniu oraz bogatej ofercie atrakcji przyciąga zarówno miłośników górskich wędrówek, jak i fanów sportów zimowych. Historia tego miasta sięga czasów średniowiecza, kiedy pojawili się tu pierwsi osadnicy. Byli to głównie poszukiwacze złota oraz zielarze. W XIX wieku Karpacz zaczął rozwijać się jako ośrodek turystyczny i uzdrowiskowy, a w wieku XX zyskał status jednego z najważniejszych górskich kurortów w Polsce. Z Karpacza możemy ruszyć na różne szlaki turystyczne. Na naszym kanale znajdziecie już filmy z bardzo łatwymi i malowniczymi szlakami górskimi. Karpacz to miejsce, które warto odwiedzić o każdej porze roku. Nasz weekendowy pobyt w czasie ferii zimowych kosztował w sumie 2870 zł, a dokładniej hotel wraz ze śniadaniem, obiadem, kolacją i parkingiem to koszt 2610 zł. Jednodniowy pobyt na stoku kosztował 260 zł za 2 osoby. Do tej kwoty musimy doliczyć atrakcje takie jak kręgle czy bilard oraz przekąski na mieście, przez co ostateczna kwota naszego weekendowego wyjazdu jest wyższa. Dla nas weekendowy pobyt w Karpaczu był zakończeniem ferii zimowych. A Was zapraszamy do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!